Witam w kolejnym odcinku z cyklu przygotowań do naszych zawodów. Dziś spotykamy się po raz kolejny, jak to w każdy weekend trenujemy wspólnie z Kubą. Mamy 5 tygodni, ja mam w sumie 5 tygodni do Mistrzostw Europy w Anglii. Jestem na dość dobrej drodze. Dziś zrobię część konkurencji właśnie z Mistrzostw Europy, ale również dołożę część konkurencji z zawodów, które będą się w Rosji. Chcę tam polecieć, zawsze marzyłem, żeby tam polecieć na te zawody, ponieważ oglądając je gdzieś tam na internecie, czy z relacji moich kolegów, którzy tam kiedyś brali udział, są to bardzo fajne zawody. Już nie patrzę na problemy jakieś polityczne, światowe i w ogóle, ale po prostu typowo, czysto sportowo. Bierzemy się do roboty. Póki zima jeszcze jest, czapki nosimy. Zapraszam jeszcze na stronę kieliszkowski.com, czapki są jeszcze dostępne, koszulki jeszcze mam. Wkrótce nowy staw wjeżdża na stronę, więc też obserwujcie media społecznościowe, bo będziemy wrzucać. Panie. Standardowo widzę, superki to same. Lejek i najważniejszy izotonik dla mnie na trening. Zaraz. Dobrze. Kasa leci w kieszeni. Mi? No to dużo pieniędzy. To kamerzysta, ja nie mam kieszeni w ogóle. Kamerzyście pewnie lecą pieniądze. Zademonstruję suplementację. Elegancko tutaj wsypiemy takie 2-3 miarki. Miarkę kreatyny przytreningowo. 3 gramy kreatyny. Mało jak na takiego chłopa. Biorę jeszcze rano i biorę jeszcze przed spaniem. Czyli 3 razy dziennie. To 6 gram. 9, 3 razy 3. No, do szkoły chodziłeś. Trzeba się przestawić, bo na otwartym terenie trochę inaczej się wyciska. Łatwiej jest chyba, co? Nie, lepiej na siłowni. Tak? A nie tutaj Jak świeże trenujesz powietrze? cały czas na siłowni, wyjdziesz na dwór, to gorzej jest. Coś może w pierwszym dniu zawodów Arnolda może powiesz, co? A no jesteśmy po pierwszym dniu Arnold Classic. Autor nie podniósł 501, no niestety. No ale 460 kg widać nie było dla niego takie lekkie. Oczywiście to jest fenomenalny wynik, ale musiałoby być to trochę szybsze, żeby był zapas na 500 kg. No bo jednak każdy kilogram już w jeden waży bardzo, bardzo dużo. Mimo tego szacunek ogromny za taki ciężar. Konkurencja numer 2 była to konkurencja łączona na barki. Wyciśnięcie hantla 113 kg, kamienia 125 i były 2 belki do wyboru. Ciężka 195 i 175 lżejsza. Na przykład jedno powtórzenie ciężkiej wygrywa z 3 powtórzeniami na przykład lekkiej. Więc warto było zaryzykować iść na ciężką, ale też nie warto, gdyby ktoś nie był pewny tego. Więc na przykład w sytuacji singletona popełnił duży błąd, ponieważ poszedł na ciężką belkę, spalił ją. Następnie, gdzie jeszcze zostało mu trochę energii, mógłby zrobić 175, jestem przekonany. Facet poszedł ponownie na 195, zabrało mu to całą energię, którą miał. No i niestety skończył tylko na kamieniu. No i konkurencja trzecia, rama, 400 kg pod górkę. Najbliższy wynik mojego wyniku było Maksim, zrobił 7,60 coś, ale okazało się, że nie przeciął linii. Nie doniósł jej do końca, ponieważ on się przewrócił z tą ramą na koniec. No i wtedy policzyli mu dystans. No znaczy ku mojemu szczęściu ja się bardzo cieszę. Nikt nie przebył mojego rekordu, który jest wciąż aktualny, także... Polska górą. Polska górą, dalej Polska górą, jeszcze Polska górą. Kieliszkowski! Oh, look at Kieliszkowski go! Look at that! Oh, Wow! He's back! This could really change this! Jak tam wrócę, to ja muszę ten rekord przebić. Może się uda jeszcze, może kiedyś. Rok temu Hooper był bardzo blisko. Dlatego tak trzeba zrobić, żeby mieć pewność, że nikt do tego rekordu jeszcze nie podjeżdża. Także no. Jak on wiesz? iPhone'a trzeba kupić kolejnego. Nic w życiu. Kupiłem iPhone'a i żałuję. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Jak ktoś mi mówi, że iPhone jest lepszy, to ja nie rozumiem, co kto mówi, bo chyba nigdy nie próbował Androida. Ej, prawie jak T-Rex. Banery Dremexa niszczysz. Dawaj, swoim tempem mocno. Daj, mocno wybito. Dobre. Ojaj. Oj. Dawaj. Kurde. Dawaj. Mocno łapy. Dobre, lekkie. Dobre. Daj łapy. Dawaj, lecimy. Mocno, mocno na brzuch. Mocno, Mateusz. Dawaj. Dawaj. Tak, mocna łapa jest. Trzymaj. Dawaj, jeszcze tu. Mocno. Podrzuć. Jeszcze raz.
I na klatę. Przełóż łapy. Mocno. Dawaj. Trzymaj. Dawaj, jak to już robiłeś, oddychaj. O, tak mocno. Robisz. Mocno. Mocno po ciele. Jedź. Dawaj. Dawaj. Spokojnie. Mocno dynamicznie. Jedź. Trzymaj. To gówno jest dramat. O się nic nie kręci, nie? Nic. Ale dętka jest. To już są ciężary prawie że docelowe tak naprawdę. Jak już to powtórzy w dobrym tempie. Waży jak ze 190 kg. No bo tu cię wyjebało. Pan ma tutaj? Też masz dość. Ja mam dętkę. Do Axla było jeszcze fajnie. No tak. nie no, bo to się nie kręci. Widzisz co się dzieją? Koła Tu musisz go przełożyć i jak chciałeś przerzucić, to tu jeszcze brakowało tego nie włożenia. No. Co, wkładeczki? Wkładki w buty, no bo ja używam, bo niestety za dzieciaka nie przyłożyłem się za bardzo i mam częściowe płaskostopie. Jak ktoś to ogląda, to i ma jako dzieciak stwierdzone płaskostopie, to niech o to dba, bo potem są problemy. Tak, potem trzeba wydawać na wkładki. Ale no chodzi o to, że mi się stopa zapada częściowo w tą stronę, a ona to stabilizuje, nie? No ale robi robotę, bo dzięki temu te nogi stawiam stabilniej i nie tracę siły na te załamanie stopy, nie? Po prostu mogę wtedy przyspieszać. Ja mam gorszy sprzęt. Kuba ma na porządnym kole. Ja jeszcze się nie dorobiłem. Kiedyś całe życie w rękach się wszystko nosiło. Stamtąd, tam i tam. Człowiek dopiero na stare lata pomyślał, żeby kupić wózeczek do wożenia, nie? Wózek kosztował, nie pamiętam na jakiej stronie, 700 zł. I mówię, im droższy, tym lepszy. Przywiozłem go, pamiętasz? Ile go? 3 treningi się rozkraczył. To wszystko się połamało. Tu było takie jeszcze platforma. Ona poszła dziec. A tamten za 300 zł w Castoramie nie do zajechania. Ładujesz 300 kg i w ogóle nawet nie zipnie, nie? Jak ma powietrze w kołach, to ich by 500 kg przewiózł. Tak myślę. Masażer mój z tej samej firmy z Castorami. Łączymy teraz. Elegancko. A ty zaorasz tu wszystko. Gdzie założę? To się wszystko jest poślizg. Początkowo regulamin był taki i zawsze taki był, że niosło się kotwicę stamtąd, biegło się tutaj. Tu był taki specjalny hak na końcu łańcuszka i trzeba tą kotwicę nałożyć, no i wtedy wrócić, przeciągnąć to wszystko tyłem. Ale zmienili teraz regulamin ostatnio i kotwica już jest zaczepiona, łańcuch jest gotowy, a my niesiemy kowadło z końca. Ładujemy prawdopodobnie na stół, bo nie na ziemię. I wtedy z całym łańcuchem, ze wszystkim wracamy z powrotem. Co? Jeszcze wyzwania logistyczne. Brakuje takiej jednej osoby, żeby tutaj pomóc. No, gdzie jest Michał? Nie ma Michała. Michał, nie ma czasu. Mam coś się tu rozgrzewać? No bo ja już jestem przegrzany. No tamtej konkurencji. Rambo? Rambo się schował. Jak siedzi? Schował się. A widzisz jak siedzi? Widzę, jak siedzi. On siedzi jak człowiek. Gdzie siedzi? No widzę. On nie lubi, jak ktoś się z kimś żegna, bo ktoś mnie dotyka. Jak ciebie dotyka? Puścić go? O, jaki dobry teraz, kochany. Usain Bolt w nowej generacji. Oversize. To dawaj, ale to jak jedna seria, to tak ogień, nie? 3, 2, 1, start! Wow. No tylko jedno przejście takie? Starczy, bo mam jeszcze joka dzisiaj. Trochę tarczy i kamień na bark. Także muszę być w miarę do innej konkurencji, bo jak zrobię drugą serię, to będzie kaput, nie? Im dłużej zajmuje przygotowania, to jest męczące, nie? Pogoda też nie jest najlepsza, bo jest trochę zimno.
to się rozgrzejesz, to zaraz stygniesz. Nie jesteśmy w stanie tego w bluzie robić, no bo tarcza mi się wyślizgnie. Tu jednak na gołą skórę musimy. Jesteśmy na bieżąco. Jesteśmy na bieżąco, Kuba jest na bieżąco, Kuba cały czas widzę włączył. Oglądamy zawody, jest wyciskanie sztangi teraz za głowy. Ile 200 kg jest? 202, no. 202. Nie, więcej chyba. 215. Co jak ty liczysz? Ciekawe, Kuba, 250 pójdzie, myślisz komuś? Co? Jeszcze ktoś 250 podniesie, Cooper? Nie, Hatton jakoś. Cooper nie jest w takim gazie jak kiedyś. Cooper zrobił dużo gorzej ramę, belkę. Ciężko podniósł 195, więc ciąg ma bardzo dobry w tym roku, ale jeśli chodzi o przygotowanie to ogólne, to jakoś szału nie ma. Może wiesz, no nie zawsze można być tej 100% predyspozycji, więc to może akurat nie robi formy teraz pod te zawody, tylko typowo może pod WS-em się będzie szykować, a po prostu też jego czas gdzieś tam się uspokaja. Jeżeli tak czy siak to co osiągnął, to już jest niesamowite. To najcięższy to chyba Thor, nie? 200 kg waży. Haftor, tak, drugi jest Tom Stoltman, ale nie wiem czy jeszcze nie Trey Mitchell. Zaliczone ma 215, tak? Ja muszę iść po kamienie. Nie, tam będę się oglądał. Muszę iść po kamieniu. Dawaj! Bałem się koło Mercedesa, bo jak spadł, to od człowieku. Nie mam OC na wózek. Arnolda, oglądasz, ten kamienie przewozi. Myślałem, że okrążenie lecisz. Nie mam OC na wózek, to nie mogłem. Coś się stuknął, chłopie. Dobre punkty, bardzo dobre punkty. Ja myślałem, że nie zaliczysz. Bo te pierwsze, tak powiem, nie wyglądały za dobrze. Zrobimy ostatnią rzecz. Dzisiaj ten kamień ma w okolicach prawie 150 kg. Na zawodach będzie was 160. Dawaj. Ciężki jest, strasznie nieuzgrzany jest. Staliśmy, oglądaliśmy Arnolda, nie? Dobra. Także, co zrobiłem? Chciałem zrobić, to zrobiłem. Jest ok. Kamienia też nie dźwigałem już ponad rok na bark, więc jest spoko. To pierwszy trening wydolnościowy też robimy, polepszamy. Dobra, to cóż. Dziękujemy za obejrzenie. Coś też? Dalej, przypominam, zapraszam do sklepu kieliszkowski.com. Mamy czapki, koszulki, w furtce wejdzie reszta sprzętu. Także dziękujemy za oglądanie.